Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Jeszcze raz. Nie idzie się do polityki dla pieniędzy. Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj też króciutko, ale o wyjątkowych ludziach, o ludziach, prawdziwych Polakach, patriotach, osobach głęboko wierzących, po prostu prawdziwych polskich katolikach. I powiem Wam, że to wściekłe lewactwo z Unii Europejskiej przyłączyło się do wściekłego ataku na te pisowskie kryształy, które są wzorem do naśladowania. Chyba tutaj nie macie wątpliwości, że ci ludzie postępują zgodnie z przykazaniami samego Boga, przestrzegają wszystkich przykazań, takich jak nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie kradnij. Wszystkie przykazania, moi drodzy, oni gorliwie przestrzegają, bo to są prawdziwi katolicy. A to wściekłe lewactwo ośmieliło się zaatakować tych niemalże świętych ludzi. I nie mówię tutaj teraz o tym strasznym Tusku i koalicji, jak to oni nazywają, 13 grudnia, ale o tej złej, zgniłej Unii, która dołączyła się do tej całej krucjaty przeciwko tym niemalże świętym ludziom. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, w skrócie OLAF, zakończył śledztwo w sprawie nadużyć przy zakupie generatorów, agregatów prądotwórczych dla Ukrainy, oczywiście za rządów kryształowego Prawa i Sprawiedliwości, poprzez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, RARS. To gdzie ten jeden z tych kryształów właśnie w Londynie próbował się ukryć. W to umoczony jest też i Morawiecki, no i cała plejada tych nieskazitelnych urzędników z PiS-u, rzecz jasna. Dowody zebrane podczas dochodzenia OLAF-u, które rozpoczęło się w lipcu 2023 roku, ujawniły zawyżanie cen, brak konkurencji i nienależne korzyści przyznane niektórym wykonawcom. Skąd my to znamy? RARS odmówił wówczas, gdy to śledztwo OLAF wszczął, RARS odmówił wówczas współpracy z OLAF-em podczas dochodzenia, pomimo zobowiązań wynikających z umowy o dotację Unii Europejskiej podpisanej w styczniu 2023 roku. Europejscy śledczy ustalili, że proces udzielania zamówień przez RARS naruszył zasady przejrzystości, konkurencji i równego traktowania i zarządzania finansami. No, nie rozumiem, czemu oni się tutaj tak wielce są zdziwieni. No przecież wszystko było zgodnie z prawem. Przecież sam Horała wyjaśnił te proste zasady, te mechanizmy uczciwości. Jak powiedział podczas wywiadu telewizyjnego, i tutaj pozwólcie, że zacytuję, jeśli ktoś ukradł niezgodnie z procedurami, to musi oddać. No, powiedział wtedy Horała w wywiadzie jakimś tam w telewizji TVN. Czyli jak się kradnie zgodnie z procedurami, to wtedy nie trzeba oddawać. No i czego tutaj nie rozumiecie? No ale przejdźmy do konkretów. Jeśli chodzi o te zamówienia, były one udzielane w sposób niekonkurencyjny i nie gwarantowały więc, że fundusze Unii Europejskiej dotrą do miejsca przeznaczenia. No i nie docierały, bo jak pamiętacie, z pieniędzy dla ofiar przestępstw PiS podczas kampanii rozdawał wozy strażackie, a agregaty, na które Unia, nie PiS, Unia dała pieniądze,
też przeznaczali strażakom podczas oczywiście swojej kampanii, czyli standard, lekką ręką rozdawali nie swoje pieniądze. Olaf zalecił odzyskanie ponad 91 milionów euro, które miały zostać przeznaczone na zakup i dostawę generatorów prądu do obszarów na Ukrainie dotkniętych niedoborami energii elektrycznej. Olaf poinformował też o zabezpieczeniu 22 milionów euro przed niesłusznym wydaniem. Te decyzje oznaczają konieczność zwrotu pieniędzy, i tu uwaga, nie przez tych złodziei z PiS, ale przez Polskę, czyli przez każdego z nas. Inaczej rzecz mówiąc, pisowcy ukradli 91 milionów, to jest jedna z ich kradzieży oczywiście, którą no niestety każdy z nas będzie musiał oddać, bo chłopaki mieli gest. Przypomnę tutaj też tak nieskromnie, że najlepszy minister sprawiedliwości, minister Zero, zabronił polskiej prokuraturze współpracy z Europejską prokuraturą, między innymi by uniknąć konieczności prowadzenia śledztw z polecenia OLAF. No teraz już wiemy dlaczego. Czyli takie przekręty w Państwowej Agencji za czasów PiS zostały więc potwierdzone, bo śledztwo zostało zakończone. Takie kolejne łajdactwo w wykonaniu tych bogoojczyźnianych przekręciarzy, złodziei zostało po prostu obnażone. I to idzie na konto właśnie Polski, Polaków, bo te pazerne pijawki nie miały na szczęście umiaru w okradaniu każdego, wszystkich i wszędzie. Oczywiście zakończenie śledztwa to jeszcze nie jest wyrok, ale poważne obciążenie, które przybliża złodziei od Morawieckiego i samego, nie wiem, czy nawet nie Kaczyńskiego, po prostu do więzienia. Łajdacy pokroju byłego dyrektora RARS, na którego koledzy z PiS mafii i posłowie z PiS mimo wszystkich problemów zebrali 3 miliony złotych na wpłatę kaucji, oszukiwali i szukali łatwego zarobku na środkach, które miały pomagać walczącej Ukrainie, czyli tacy typowi wojenni szabrownicy. A ja bym nawet ich nazwał po prostu zwykłymi kanaliami, hienami, bo jak wiecie, oni żerowali nie tylko na ofiarach tej wojny na Ukrainie, żerowali też na osobach potrzebujących, czyli obrabiali kontenery PCK. Mało tego, jabłka, zwykłe polskie jabłka, które miały pójść dla osób biednych po prostu. Może to nic wielkiego, ale zajebali te jabłka i rozdawali podczas swojej kampanii wyborczej w 2015 roku. Jak pamiętacie, planowali opodatkować zbiórki na chore dzieci, bo im wiecznie tym sukinsynom było mało. Taki Mejza nie zawahał się, ręka mu nie zadrżała, wyłudzać pieniądze od nieuleczalnie śmiertelnie chorych rodziców, śmiertelnie chorych dzieci. Te sukinsyny nie mieli żadnych granic. Dla nich liczyła się tylko kasa, kasa i kasa. Każdym sposobem. Ja już nie wspomnę o maseczkach czy o Morawieckim, który na inflacji robił po prostu kokosy. Kiedy Polacy tracili majątki, Morawiecki się bogacił. Takich przykładów można mnożyć bez końca. 92 miliony zostały wydane niezgodnie ze standardami, nierzetelnie i będzie dochodziła tychże środków.
Udało się Europejskiej Agencji Nadużyć Finansowych zabezpieczyć kwotę 22 milionów euro. Te środki nie poszły do kontrahentów Rarsu Morawieckiego, zostały zabezpieczone i zostały przekierowane na inne cele, żeby zakupić sprzęt dla Ukrainy. Szanowni Państwo, Agencja Unijna, Antykorupcyjna powiedziała wprost: ludzie, którzy zostali powołani przez byłego premiera Morawieckiego, kradli Unię Europejską, mówiąc wprost, na kwotę prawie 370 milionów złotych. Bo tą kwotę trzeba będzie zwrócić, czy Polacy będą musieli zwrócić tutaj do kasy unijnej. Dlaczego tak i co się stało? Odpowiedzi trzeba szukać w 2020 roku. Wtedy wybucha pandemia, jak Państwo wiecie, afery z maseczkami, respiratorami, handlarzami broni i wtedy właśnie wpadają politycy PiS-u na pomysł, aby w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych powołać swojego człowieka, który zorganizował cały system wyprowadzania środków finansowych. Cały proceder trwa między 21 a 23. 3 lata. 3 lata wyprowadzane są pieniądze. Z panem posłem Szczerbą byliśmy wielokrotnie tam na kontrolach poselskich i wiemy, jak trudno było uzyskać jakiekolwiek informacje, dlatego że większość z nich, tych dotyczących finansowych spraw, była klauzulowana. Tajne, ściśle tajne, nie możemy Państwu pokazać, więc łatwo było ukryć przed opinią publiczną, co się tak de facto tam dzieje. A tam wybrano 2 firmy. Jeden to, jak Państwo wiecie, Paweł S. z Retysbet, który sprzedawał i zajmował się sprzedażą koszulek patriotycznych, a drugi to pan Dominik Basior, który organizował kampanię Mateusza Morawieckiego w 2019 roku. Jak powiedział Paweł S. wtedy, budowanie biznesu na wartościach patriotycznych daje dużo łatwiej szansę osiągnąć sukces. No właśnie, jeden i drugi w ogóle nie był związany z branżą, sprzedawali agregaty, sprzedawali maseczki i sprzedawali stacje uzdatniania wody. Łącznie mniej więcej dostali na fakturach ponad 0,5 miliarda złotych. Jeden 470, drugi 91 milionów, ponad 0,5 miliarda przypompowano tych pieniędzy. W 2023 roku, jeszcze za czasów PiS-u, Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło operację pod kryptonimem Wallet, które miało między innymi sprawdzić, co się działo. To wtedy był podsłuchiwany między innymi Paweł S. To między innymi z tych rozmów i z podsłuchów wyszło wprost, że politycy PiS-u, w tym również szef Rarsu, który kandydował, choć się nie dostał z listy PiS-u, był finansowany i były organizowane kampanie wyborcze za pieniądze tych osób, które dostawały zlecenia, bo tam nie było przetargów, jak się okazuje, zlecenia z Rarsu. Jak się okazuje również, to nie tylko pan Kuczmierowski, pan Michał K. miał finansowaną kampanię, ale również inne osoby z bliskiego otoczenia byłego premiera Morawieckiego, z KPRM, również z tamtych środków. Jak Państwo wiecie, wiele osób zostało zatrzymanych. No, my widzieliśmy wiele w Polsce i wiedzieliśmy, że jest skok na kasę, ale teraz się okazuje, że oprócz polskich pieniędzy również zdefraudowano unijne pieniądze. Szanowni Państwo, chcieliśmy wyjaśnić również, jaka była intencja Komisji Europejskiej, która zaufała rządowi Morawieckiemu w sprawie zakupu generatorów prądu. Cele były tak naprawdę 3. To były agregaty prądotwórcze, które były ważne dla ukraińskiego wojska. Te agregaty prądotwórcze miały być używane w bazach wojskowych, w bazach polowych, w jednostkach medycznych, po to również, żeby używać sprzętu medycznego, takiego jak respiratory, aparaty rentgenowskie czy urządzenia diagnostyczne. Te urządzenia, te agregaty, te generatory nie dotarły na Ukrainę. Co bardzo ważne, chcemy powiedzieć Państwu o nowych ustaleniach, bo również zadaliśmy pytania prokuraturze krajowej i uzyskaliśmy określone odpowiedzi, które również uzupełniają komunikat Europejskiej Agencji Zwalczania Nadużyć Finansowych. Po pierwsze, Paweł S. ma zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Taki sam dokładnie ma zarzut Michał K. oraz Anna W., szefowa gabinetu, a tak naprawdę biura ministra Mateusza Morawieckiego. Ale w przypadku Pawła S. jest nowy zarzut, o którym się dowiedzieliśmy, to jest zarzut prania pieniędzy.
Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że była przeprowadzana tuż przed wyborami cała operacja, która miała na celu wyprowadzenie tych pieniędzy, które zostały przekazane przez Komisję Europejską, rządowej agencji, następnie do firm Pawła Esz, po to, żeby te pieniądze zniknęły. Zniknęły, możemy się domyślać, to był rok 2023, to była kampania wyborcza. Paweł Esz wystawiał tak naprawdę faktury co 2, co 3, często co tydzień. To był ten okres między styczniem a kwietniem 2023 roku. Ale co jest najbardziej obrzydliwe w tej sprawie? Bo my z posłem Jońskim tutaj w Parlamencie Europejskim w tej chwili trwa Komisja Spraw Zagranicznych, będzie dzisiaj gościem Radosław Sikorski. Rozmawiamy o tym, jak jeszcze zwiększyć, jak z tego budżetu unijnego wycisnąć dodatkowe środki po to, żeby dostarczyć dodatkowy sprzęt Ukrainie. Uświadomcie sobie Państwo jedną rzecz. Gdyby te generatory prądu używane w bazach wojskowych, w bazach polowych, w szpitalach wojskowych były zakupione w sposób prawidłowy, to mielibyśmy 5 razy więcej sprzętu. 5 razy więcej generatorów prądu, również w szpitalach dziecięcych, również tam bardzo potrzebnych na Ukrainę. Co to oznacza? To oznacza, że państwo PiS skompromitowało się w sposób kilkukrotny. Nie dosyć, że Komisja Europejska, instytucje europejskie im zaufały. Nie wypełnili swojego zadania, które zostało im powierzone, to jeszcze w tej chwili Europejski Urząd będzie dochodził tych środków. Oczywiście pierwsza rzecz, którą będą musiały organy ścigania realizować, to jest zabezpieczenie całego majątku Pawła Esz i zabezpieczenie również tego majątku, który miał być ukryty w ramach całej procedury prania pieniędzy. To są sytuacje porażające. Co również, panie pośle, nas w tym dokumencie poraża, to również to, że Mateusz Morawiecki, jego rząd i ta agencja, jak również wszystkie służby państwowe, łącznie z prokuratorą Ziobry, odmawiały współpracy z Europejską Agencją Zwalczania Nadużyć Finansowych. Dopiero nowa prokuratura, dopiero wejście do prokuratury europejskiej, dopiero zmiany w rządzie doprowadziły do tego, że tak naprawdę OLAF mógł współpracować w tym zakresie z innymi krajowymi podmiotami. Ta sprawa bulwersuje tutaj w korytarzach, bo każdego dnia i każdej godziny myślimy o tym, jak zabezpieczyć Ukrainę na ten trudny okres również nowego rozdania geopolitycznego. Jeszcze krótko o tej porażającej skali złodziejstwa. Otóż, szanowni państwo, 14 lutego 2023 roku dyrektor Biura Bezpieczeństwa RARS, pan Paweł Kacprzak, występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z zapytaniem, czy mogą kupić od firmy Stopro, to jest pana Dominika Basiora, który w 2019 roku między innymi organizował kampanię wyborczą Mateusza Morawieckiego, za 62 miliony złotych agregaty. Naczelnik CBA, pan Marek Si, odradzał zakup tej firmy, mówiąc, że jest to po pierwsze pośrednik, po drugie nie ma żadnego doświadczenia. Co się dalej dzieje? Z RARS-u zostaje wysłana kwota 91 751 168 zł 51 groszy. Pomimo tego, że opinia CBA absolutnie była negatywna. Mówimy o tym dlatego, że dopiero dzisiaj na jaw wychodzą te fakty, dopiero dzisiaj wychodzą te dokumenty i pomimo tego, że była w Polsce agencja i byli jednak ludzie, którzy sprawdzali, patrzyli na ręce, to się nie przejmowali na rympał, po prostu wyprowadzali pieniądze. Chcę powiedzieć jeszcze jedno w tej sprawie. Absolutnie, jeśli gdziekolwiek zachodzi przesłanka, żeby prokuratura, a później sąd mogła skonfiskować majątek, to nie tylko chodzi o to, żeby ci, którzy ukradli, poszli do więzienia, ale żeby ta konfiskata majątku została faktycznie skutecznie przeprowadzona. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie również dokumenty, które mamy, które są odpowiedzią na nasze pytania do prokuratury, w sposób jednoznaczny informują nas o tym, że ta transakcję realizowano mimo negatywnego stanowiska Centralnego Biura Antykorupcyjnego co do wyboru konkretnej oferty z uwagi na zastrzeżenia w zakresie rzetelności oferenta. Więc to również poraża, w jaki sposób funkcjonowało państwo PiS. Znaczy służby sobie, a politycy
sobie. No nic dziwnego, że dyrektorka biura ministra Morawieckiego, później premiera Morawieckiego, przecież ona przeszła przez całą tę drogę od Ministerstwa Rozwoju, przez Ministerstwo Finansów, aż do KPRM-u, wszędzie otwierała drzwi do Mateusza Morawieckiego, wprowadzając nowych kontrahentów. Nic dziwnego, że służby były głuche, były ślepe i nie chciały tego wszystkiego widzieć, a być może wiedziały dokładnie, jaki jest cel tak naprawdę tychże pieniędzy. To był rok 2023. Te wszystkie działania mają swoje konsekwencje 15 października. Co obserwujemy również, bo analizowaliśmy z posłem Jońskim Krajowy Rejestr Sądowy, wszystkie te podmioty, od Fundacji Retis-Bet są wykreślane. Fundacja Retis-Bet 6 października, na dzień przed wyborami wykreślona prawomocnie z rejestru sądowego. Tak samo z innymi firmami, które należały do Pawła Esz. Te same działania wobec Dominika B. To są wszystko osoby, które znały Morawieckiego, które bywały w KPRM-ie, którym Anna W. otwierała drzwi do tych rozmów, a być może do tych decyzji. Na koniec chcemy zaapelować do prokuratury, która w tej sprawie wykonuje bardzo wiele czynności, współpracuje m.in. z tą agencją antykorupcyjną tutaj unijną, aby sprawdziła dokładnie udział byłego premiera Mateusza Morawieckiego w całym tym procederze, tej zorganizowanej grupy, jak się okazuje, przestępczej, która działała w RARS-ie. Mówimy o ogromnych kwotach w setkach milionów złotych. No, jeśli już dyrektor biura premiera ma zarzuty i zarzut jest wzięcia łapówki prawie 3,5 miliona złotych za umawianie tylko i wyłącznie spotkań z tymi biznesmenami, to pokazuje, z czym mamy do czynienia. Sprawa na pewno rozwojowa, będziemy się tej sprawie przyglądać, tej sprawy też nie odpuścimy, bo chcę powiedzieć tak, niezależnie, czy to był 2020 rok i pandemia, czy 2022 rok i wybuch wojny, to Polacy pomagali, a oni kradli pieniądze. I dlatego też nie można sobie na to pozwolić, żeby przejść obojętnie i żeby ta sprawa nie została do samego końca wyjaśniona. Mamy dla Państwa też informacje, ponieważ jakby stale monitorujemy tę kwestię, będąc tutaj w Parlamencie Europejskim, mając nowe obowiązki, wszystkie nasze kontrole poselskie monitorujemy, losy tych spraw, przekazujemy dodatkowe dokumenty. Wiemy również, dowiedzieliśmy się o tym, wczoraj również był na naszej strony kontakt, że Najwyższa Izba Kontroli kończy właśnie kontrolę również dotyczącą bezpośrednio tej rządowej agencji i bezpośrednio również tych zakupów generatorów prądotwórczych. Sprawa jest porażająca, sprawa jest wyjaśniana, ale również tutaj w Parlamencie Europejskim jest monitorowana w ramach naszych nowych uprawnień. Bardzo Państwu dziękujemy. Powiem wam tak, jeśli okaże się, że łapówki trafiały także do Morawieckiego, to Kaczyński powinien sobie otworzyć żyły czerstwą bułką i zejść z widoku publicznego, bo jego pretorian, chyba takich można nazwać, chodzi tu o Ceratę Kamińskiego, ostrzegał. Śledztwa, które trwały, zaczęły się jeszcze za czasów PiS. Narracja PiS, że to Tusk rzekomo się mści, no tutaj akurat nie trzyma się kupy. Dowody zebrane podczas dochodzenia OLAF-u, które rozpoczęło się w lipcu 2023 roku, ujawniły zawyżanie cen, brak konkurencji, nienależne korzyści przyznane niektórym wykonawcom. RARS odmówił wówczas, tak wspomniałem, współpracy z OLAF-em. Teraz już wiemy dlaczego. Tutaj mówię o współpracy podczas tego dochodzenia. Pomimo zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej Unii Europejskiej podpisanej w styczniu 2023 roku. I tak jak wam wspomniałem, oprócz tych 91 milionów euro rekomendowanych do odzyskania, OLAF poinformował też o zabezpieczeniu 22 milionów euro niesłusznym wydaniem. No, OLAF to jest taki, jakby ktoś nie wiedział, OLAF to jest takie europejskie skrzyżowanie NIK-u i Urzędu Kontroli Skarbowej. Kontrolują prawidłowe wydawanie pieniędzy z budżetu Unii, ścigają przekręty. OLAF między innymi Rysiem Czarneckim się też zajmował, ten co kabrioletem natrzaskał tyle kilometrów. No, co do Wateusza, no to może już powinien pakować mandżur.
Trochę się pokiwa pod celą, no może zrozumie, co źle zrobił. No, a Jarek, Jarek, co tam Jarek? Jarek ma się w najlepsze i to już tak na koniec, bo nie wiem, czy wiecie, Jarek znowu zaczął żebrać o pieniądze. Taki program PiS na 2025 rok. Jak wiecie, no za mało się nakradli, za mało okradli obywateli, no i to teraz zaczęli żebrać. Zmienili złodziejstwo plus na żebractwo plus. Kaczyński żebrze o kasę na kampanię tego obywatelskiego sutenera PiS. No, chyba można tu powiedzieć, że pierwszy sutener w Polsce zajmujący się żebractwem. No, tak fajnie w sumie im się kradło przez te 8 lat i myśleli, że będą kraść w nieskończoność. No ale niestety, no pamiętajcie tylko, moi drodzy, o jednym, że Nawrocki jest obywatelskim kandydatem i tutaj, no, nie powinno was dziwić to, że Kaczyński żebrze o pieniądze na tego obywatelskiego kandydata, bo to nie jest pisowski kandydat, tylko oczywiście obywatelski. Zresztą wrzucę wam fragment wystąpienia, z tego żebraczego wystąpienia Kaczyńskiego, jak skamle i żebrze o pieniądze dokładnie tych, których przez 8 lat okradał. Posłuchajcie. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, my musimy wracać ciągle do tego samego tematu. Nie mamy pieniędzy, które nam się należą. Należą zgodnie z prawem, zgodnie z wyrokami sądu. No ale nie otrzymujemy tych pieniędzy. Wiadomo, dzisiaj w Polsce władza uznaje, że prawo jej nie obowiązuje. I w związku z tym muszę po raz kolejny zwrócić się z takim bardzo serdecznym apelem do zwolenników prawicy, do wszystkich ludzi, którzy uważają, że są ludźmi obozu patriotycznego w Polsce, o wsparcie. O wsparcie dla Komitetu Wyborczego pana doktora Nawrockiego, bo w tej chwili kampania trwa, my jesteśmy z jej zadowoleni, no ale nie ma tutaj co ukrywać, że jednak brak pieniędzy, ta ogromna przewaga finansowa drugiej strony jest elementem, no, który nam przeszkadza, bardzo przeszkadza. Mogłoby być w tej chwili już znacznie lepiej, gdyby te pieniądze były. A te pieniądze wpływają, ale później tak jakby to troszkę ustaje. Więc ja bym bardzo, bardzo prosił o to, żeby pamiętać, to nie są wybory, które rozstrzygną kwestię personalną. To są wybory, które rozstrzygną sprawę przyszłości naszego kraju. I do przyszłości naszego kraju w pewnym szczególnym momencie historii Europy i więcej nawet historii całej kuli ziemskiej, historii politycznej, bardzo być może także historii w sferze ekonomicznej i w innych sferach. Krótko mówiąc, warto i naprawdę trzeba poprzeć Karola Nawrockiego. I o to z całego serca proszę. Powiem wam, że nie rozumiem do końca. Przez 8 lat okradli Polaków na miliardy, nie na miliony, na miliardy. I nie mają kasy. No, gospodarze pierwsza klasa, chciałoby się rzec. Co do Nawrockiego, to pewnie jeszcze nie raz do niego wrócę, ale dzisiaj spuentuję w ten sposób, bo dokładnie w ten sposób to odbieram. Jeśli chodzi o Nawrockiego, dla mnie osobiście Polska to nie jest dziwka, żeby rządził nią Alfons. I tyle mam do powiedzenia na dzień dzisiejszy w tym temacie. No a co do reszty, ocencie sami, komentujcie. Ja wam jak zawsze bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, suby, za wspieranie kanału. Na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć.
Niemal dokładnie rok temu unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że nie będzie odpowiadać na pytanie zadane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, bo ta w ogóle nie jest sądem. Nie jest więc zaskoczeniem, że teraz PKW stwierdza, że nie uznaje decyzji tej Izby do czasu uporządkowania stanu prawnego. A prezydent mówi o hydrze i elitach. Maciej Knapik. Tak, ostrej reakcji Andrzeja Dudy mało kto się spodziewał. Ta hydra postkomunistyczna, która cały czas broni i podkarmia te pozostałości komunistycznych łże-elit w Polsce, cały czas ich broni. Chodzi o to, że PiS nie dostanie z budżetu kilkudziesięciu milionów złotych subwencji. Wróciła postkomuna. PiS po prostu płaci za ostentacyjne nadużycia. W ostatniej kampanii wyborczej pada odpowiedź, innym partiom też odbierano pieniądze. Nie pamiętam takich wypowiedzi polityków PiS-u, pana prezydenta, jak PSL-owi zabrano 50 milionów. Nikt nie mówi, że to jest koniec demokracji. Nikt nie mówi, że to jest odradzająca się hydra. Oburzenie PiS-u wywołuje też fakt, że Państwowa Komisja Wyborcza nie chciała bezkrytycznie wykonać decyzji Neoizby w Sądzie Najwyższym. Izba Kontroli Nadzwyczajnej orzekła, że PiS powinien pieniądze dostać, ale status Izby jest podważany. Każdy neosędzia w Sądzie Najwyższym jest osobą, która nie powinna orzekać. Powiedziały o tym dwa najważniejsze europejskie trybunały. Izba Kontroli jest złożona z samych neosędziów. Nie może być tak, że jak słyszymy, nie sąd skonstruowany za czasów PiS-u ma orzekać na przykład o ważności wyborów. Może potrzebna nam jest szybka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Nic z tego. Prezydent wszystko zawetuje, bo jak mówi, chce oczyszczenia sądów z sędziów postkomunistycznych. Również takich, którzy byli zhańbieni orzeczeniami wydawanymi w czasie stanu wojennego. Tyle, że takich sędziów już nie ma, słyszymy. Kiedy wprowadzono stan wojenny, ja miałem 7 lat. To jest jakieś myślenie magiczne. Średnia wieku sędziów polskich nie przekracza 50 lat. Nawet PiS trochę się tu dystansuje. 80%, nawet 85% sędziów w Polsce to są świetnie wykonujący swój zawód. To z czym walczy pan prezydent? Z 100% polityków w togach, którzy nigdy w składzie sędziowskim nie powinni być. Polityków w togach albo byłych polityków najłatwiej znaleźć w Trybunale Konstytucyjnym. Jest tu były kandydat PiS-u w wyborach, były radny PiS-u i dwoje byłych posłów PiS-u, a Stanisław Piotrowicz jest też byłym prokuratorem stanu wojennego. Tyle, że akurat jego prezydent do hydry jakoś nie zalicza. Atak na sędziów to nic nowego. Dzisiaj w Sądzie Najwyższym orzekają ludzie, którzy w stanie wojennym wydawali wyroki. To był rok 2018 i już wtedy w Sądzie Najwyższym znaleziono tylko 2 sędziów, którzy orzekali w stanie wojennym. Co więcej, o jednym z nich kancelaria prezydencka mówiła w samych superlatywach. Sędzia o wielkim stażu zawodowym, najstarszy służbą na stanowisku sędziego z sędziów Sądu Najwyższego, osoba, do której pan prezydent ma zaufanie. Trudno to zrozumieć. Za to do Sądu Najwyższego prezydent powołał swoją znajomą z uczelni, promotora pracy doktorskiej Łukasza Piebiaka, byłego wiceministra u Zbigniewa Ziobry, członka Rady Legislacyjnej przy premierze Morawieckim, członka zespołu eksperckiego przy ministrze Ziobrze, czy autora opinii prawnej, że słynna reasumpcja marszałek Witek była prawidłowa. Wszyscy dostali rekomendacje od neo-KRS, którą obecnie kieruje szkolna znajoma ministra Ziobry. I to oni właśnie orzekli, że PiS-owi subwencja się należy. Maciej Knapik, fakty.